Witajcie! Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew, przywdziawszy stylowe wdzianko, przemawiał w poniedziałek 4 marca 2024 roku przed uczestnikami i gośćmi Światowego Festiwalu Młodzieży. W swoim przemówieniu Miedwiediew powiedział, że dla Zachodu konflikt ukraiński przerodził się w konfrontację dwóch cywilizacji, w których według niego z neonazistowskiej Ukrainy uczyniono broń przeciwko Rosji. Jak stwierdził, gdyby w pewnym momencie na czele Ukrainy nie stanęli złodzieje, polityczni szmaciarze czy neonaziści, historia mogłaby potoczyć się zupełnie inaczej. Podczas wystąpienia posłużył się też nową, specyficzną mapą po dokonanym rozbiorze Ukrainy. I uwierzcie mi, że to jedynie przedsmak tego, co dziś zobaczycie i usłyszycie, bo Dmitrij popłynął grubo ku uciesze własnej i części zgromadzonych. Zatem zobaczcie i posłuchajcie sami tej szokującej kremlowskiej propagandy w najczystszym jej wydaniu. Zapraszam. Zanim jednak rozpoczniemy dzisiejszy materiał, chciałem Wam gorąco podziękować za wszystkie łapki w górę, suby i Wasze komentarze. Oczywiście zapraszam Was również do naszego sklepu globalista.pl. Tyle z autopromocji, a teraz ruszamy z dzisiejszym, wyjątkowo kontrowersyjnym materiałem. Zapraszam. Tak zwany kolektywny Zachód tak bardzo przyzwyczaił się do swojego maniakalnego zaklinania rosyjskiego zagrożenia, że stało się ono, nie boję się tego powiedzieć, odpychającą stałą anglosaskiego świata. Opiera się na zasadach równych rządów, wzajemnych korzyści i partnerstwa, a nie na sile i nacisku. Historia tak to ułożyła, że kraje ościenne stanowią rdzeń naszej przestrzeni geostrategicznej. Łączy je z nami wielowiekowa tradycja współpracy, a w wielu przypadkach także wspólnej państwowości. Ale to właśnie ta strategiczna sfera jest głównym celem naszych wrogów. Ze wszystkich sił starają się stworzyć warunki do nieufności i jawnej wrogości między Rosją a jej sąsiadami. Strategiczne granice Rosji obejmują nie tylko sąsiednie regiony, ale także rozległe terytoria, otaczające nas na północy. Mówimy przede wszystkim o strefie arktycznej, która ma ogromne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju, zapewnienia jego integralności terytorialnej i bezpieczeństwa narodowego. Nie chcemy ani centymetra cudzej ziemi, ale nie oddamy ani centymetra własnej. Naturalny pas bezpieczeństwa, to rdzeń naszej przestrzeni strategicznej, czyli nasza bliska zagranica, ma dla Rosji trwałe znaczenie. Żadna światowa potęga nie ma. I to nie przypadek, że zachodni politycy tak nienawidzą tego terminu i próbują go zakazać na wszelkie możliwe sposoby. Chciałbym zauważyć, że Rosja nie dyktuje woli politycznej swoim dobrym sąsiadom i nie mówi im, jak mają żyć, ani nie grozi im sankcjami. Po prostu nic takiego nie robi. Nasz kraj nigdy czegoś takiego nie zrobił i nie ma zamiaru robić w przyszłości. Wręcz przeciwnie, słuchamy się nawzajem. Mogę powiedzieć, że dokładnie tak jest. Zawsze uważnie słuchamy wszelkich próśb naszych krewnych, naszych przyjaciół, naszych sąsiadów. Zawsze jesteśmy otwarci na dialog z odpowiedzialnymi przywódcami i elitami politycznymi, którzy szanują i ciepło odnoszą się do naszych wspólnych tradycyjnych wartości duchowych i moralnych. Promują harmonijny rozwój i ochronę praw rosyjskojęzycznej ludności swoich krajów. Jeśli mówimy o naszych strategicznych granicach drugiego poziomu i wyższego rzędu, obejmują one przestrzeń, która jest powszechnie określana jako Wielka Eurazja. Kraje członkowskie UE wybrały jednak inną drogę niż USA. Jest na nie pewne ostre określenie, ale powiem to wprost, oni są jak zwierzęta lub coś podobnego. Choć z drugiej strony, żeby wyrazić dokładnie to, co myślę, muszę wrócić do łacińskiego określenia, którym w starożytnym Rzymie nazywano niewolników. Podobnie jak oni, kraje europejskie są w zasadzie własnością Stanów Zjednoczonych Ameryki. I na polecenie tego największego państwa stawiają na konfrontację, niszcząc wszystko, co zostało stworzone wielkim nakładem pracy, ale, mówiąc wprost, szkodząc sobie. Historia z pewnością postawi wszystko na swoim miejscu.
Prędzej czy później ludność Europy dokona surowej oceny swoich polityków, którzy w rzeczywistości stali się zdrajcami interesów narodowych własnych krajów, którzy poświęcili dobrobyt krajów europejskich swoim zamorskim panom. Ale to nie jest kwestia oceny sytuacji. Pytanie, jaką cenę Europa będzie musiała zapłacić za swoje fatalne błędy i jak to wpłynie na los setek z jej miliarda mieszkańców. Teraz o najwyższym poziomie naszych strategicznych granic. Globalne interesy Rosji na świecie są całkiem zrozumiałe i oczywiście nie zmieniły się w ciągu ostatnich 10 lat. Nasz kraj, jako stały członek Rady Bezpieczeństwa, jest wielkim światowym mocarstwem i pokazał i stara się pokazać zdrowy rozsądek, lokalną troskę o tych, którzy potrzebują pomocy. Tak było zawsze, nawiasem mówiąc, w okresie, gdy nasz kraj nazywał się Związkiem Radzieckim. Agresywna polityka jest sprzeczna z naszymi interesami i normami prawa międzynarodowego. Tylko kraje zachodnie próbują to robić od wieków z niezachwianym sukcesem. Dziś tragedia stworzona rękami świata zachodniego i Sojuszu Północnoatlantyckiego dotarła na terytorium Ukrainy. A teraz czwarta ważna uwaga w sprawie tzw. Ukrainy, a dokładniej Małorosji. Wszyscy nasi przeciwnicy muszą mocno i trwale zrozumieć prostą prawdę, że terytoria po obu brzegach Dniepru są integralną częścią strategicznych, historycznych granic Rosji. Dlatego wszelkie próby ich siłowej zmiany, odcięcia, są na zawsze skazane na niepowodzenie. I jest to więc integralna część przestrzeni, która jest święta dla każdego z nas. Bez względu na to, jak bardzo starają się dziś tę przestrzeń naruszyć. Dzicy kijowscy naziści i ich panowie. Ponadto nasi wrogowie nieustannie mówią, że głównym celem Rosji jest zajęcie ziem ukraińskich. Powiedziałem już, jaka jest różnica między konfliktem o tak zwaną Ukrainę? Jeszcze dwie uwagi. Nie dążymy do uzyskania do naszej dyspozycji nieprzebranych skarbów Ukrainy. Pszenica, stal, gaz, węgiel. W rzeczywistości okazuje się, że te bogactwa teraz niestety prawie nie istnieją. Ale generalnie ich nie ma. W obecnej banderowskiej rzeczywistości Ukraina niestety nie ma nic tak wyjątkowego pod względem gospodarczym jak Rosja. W przeciwieństwie, nawiasem mówiąc, do krajów zachodnich, sama by nie posiadała. I to w znacznie poważniejszych ilościach. To powinni zrozumieć. Na Ukrainie główne bogactwo dla nas jest zupełnie innego rodzaju. Wielka wartość, której nie oddamy nikomu za żadną cenę. To są ludzie, osoby nam bliskie, wręcz krewni. Niestety nasz wróg konsekwentnie i złośliwie ich zombifikuje. Mówiąc wprost, piorą im mózgi za pomocą propagandowej trucizny. Wielu mieszkańców dzisiejszej Ukrainy jest teraz zdezorientowanych, rozgoryczonych, przeżywających silny stres i całkowicie zdezorientowanych. Naszym zadaniem jest jasne pokazanie im, kto jest kim. Usunąć z nich to antyrosyjskie otępienie, przywrócić ludzi do naszego obwodu, pozwolić im zrozumieć, że tylko tutaj razem z nami będą prosperować i poczuć swoją potrzebę w przeciwieństwie do tego. Najlepsze, co ich czeka, to bycie niewolnikami 3-letniego europejskiego panoptikonu i odgrywanie na dworze roli głuchoniemych służących, którzy są codziennie gwałceni w europejskiej kuchni przez zamorskiego Sutherlanda. Albo jeszcze gorzej, stać się zwykłym materiałem zbędnym, co niestety dzieje się teraz. Jeden z byłych przywódców Ukrainy powiedział kiedyś, że Ukraina to nie Rosja. To jest pojęcie, które powinno zniknąć na zawsze. Ukraina to zdecydowanie Rosja i próby ignorowania rosyjskiej opinii publicznej muszą zniknąć. Bo ona słusznie uważa Ukrainę i jej ludność za część naszej wspólnej rosyjskiej cywilizacji. Jeśli ta właśnie Ukraina nie wpadnie w najgłupszą pułapkę
jaką zastawiły na nią Stany Zjednoczone i sojusznicy Amerykanów. Глупейшую ловушку, которую расставили Соединенные Штаты и их союзники для противостояния при помощи Украины. Wszystko mogłoby być inaczej, gdyby w pewnym momencie na czele tego kraju Использование вот этой самой антироссии, все могло być inaczej. nie stali złodzieje, polityczni szmaciarze czy neonaziści. Historia mogłaby potoczyć się zupełnie innym torem, gdyby kijowscy prowodyrzy dotrzymali bardzo realistycznych warunków porozumień mińskich. Gdyby ukryli swoją bezradność za teoriami o agresywnych Moskalach i nie naruszyli naszych strategicznych granic, o których teraz mówię. Wtedy pewnie specjalna operacja wojskowa też nie byłaby potrzebna, jak słusznie zareagował, zauważył nasz prezydent. Gdyby Rosja nie zaczęła być niszczona na własnych historycznych terytoriach, to rzeczywiście nic takiego by się nie stało. Ale powiem jedną gorzką rzecz. Obecna sytuacja jest znacznie gorsza niż w 1962 roku. Słuchaj, to już nie są rakiety w Turcji czy na Kubie. To jest pełnoprawna wojna z Rosją, z amerykańską bronią i amerykańskimi siłami specjalnymi i amerykańskimi doradcami. Tak jest. Nie będę poruszał tematu odstraszania nuklearnego i apokalipsy. Powiedziałem już o tym wystarczająco dużo. Dla Zachodu konflikt wokół Ukrainy przerodził się dziś w konfrontację dwóch cywilizacji naszej wspólnej, rosyjskiej lub ruskiej, której jądrem są terytoria Rosji, Białorusi, Ukrainy i Zachodu. Dziś Zachód powtarza dokładnie to, co pisał na obu brzegach Dniepru, w różnych okresach historycznych. Obecna Ukraina, cóż, mam na myśli jej rządzącą klikę w tym przypadku, jest rzeczywiście antyrosyjska. Historia przypomina nam, jak nasi przodkowie walczyli przez wieki, broniąc wolności i elementarnego prawa do życia na swojej ziemi i walcząc z agresorami. Ale to także nasi europejscy sąsiedzi. To i Polacy, i Szwedzi, i Francuzi, i Niemcy, i szereg innych zaborców w tamtym okresie faktycznie walczyło z tymi, których wnuki dziś przyjechały na Ukrainę w brunatnych strojach, z nazistowskimi wronami i swastykami gęsto wytatuowanymi na ich ciałach. Przejęcie Ukrainy przez Zachód nazywane jest wyzwoleniem od rosyjskiej dyktatury, podczas gdy narzucanie wsparcia dla bękartów neonazistowskiego reżimu jest tworzone przez tego aktora i serial komediowy, wspierając demokrację i wolność. Nasze wysiłki na rzecz zachowania rosyjskich wpływów są przedstawiane jako rosyjska interwencja i okupacja. Ogólnie rzecz biorąc, oczywiście od dawna jest jasne dla wszystkich normalnych ludzi, że jest to kłamstwo. Dla każdego rozsądnego człowieka, który nie jest zarażony rusofobią i nie oszukany przez anglosaską propagandę, jestem pewien, że nie ma takich ludzi na widowni. Wnioski są oczywiste. Mówiłem już, że ich nie potrzebujemy, chyba że mówimy o ziemiach rosyjskich. Dla nas ważna jest ta kompetentna, przewidywalna, suwerenna władza w krajach sąsiadujących, działająca na rzecz dobrobytu swoich obywateli i społeczności międzynarodowej. Obecna neonazistowska Ukraina jest taranem przeciwko Rosji i kolejną bezwartościową próbą realizacji wielowiekowych marzeń Zachodu. Rzeczywiście tak jest. Jeśli chodzi o wrzucenie naszego kraju z powrotem w granice Księstwa Moskiewskiego, to przecież mówi się o zmniejszeniu naszej przestrzeni strategicznej i geograficznej do rozmiarów bezbronnego karła na obrzeżach Europy. Cel jest egoistyczny i oczywiście nieosiągalny. W skali globalnej jest to sprzeczne z interesami większości państw na świecie, ponieważ większość państw mówi nam jedno i tylko jedno. Wszyscy potrzebujemy silnej Rosji. Gorliwie strzegą wyznaczonej populacji. Kraje zachodnie bezceremonialnie wkroczyły na nasze granice i zmuszają nas do przekierowania sił i zasobów, aby przeciwstawić się jawnej i bezwstydnej agresji. Z pewnością doprowadzimy specjalną operację wojskową do logicznego zakończenia, do ostatecznego zwycięstwa, do kapitulacji neonazistów. Россия! Россия!
Rosja, hurra, brawo, 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 wielkie dzięki. Dziękuję. Przyznam wam szczerze, że sam nie wiem, jak można na trzeźwo opowiadać takie bzdury. Ale coraz częściej dochodzę do wniosku, że ten rosyjski pseudo-stand-uper zdecydowanie powinien zejść ze sceny, jak i pozostała część jego kolegów. Lub chociaż powinni przestać zażywać to, co na ogół zażywają. Napiszcie proszę w komentarzach, co wy myślicie na temat przemówienia Miedwiediewa, a ja dziękuję za dziś i zapraszam w czwartek na kolejny materiał. Cześć i do następnego razu. Bednarski na kłopoty ma zawsze środek złoty. Czegoś się martwisz, co ty proste to jak drut. Bednarski na kłopoty ma zawsze środek złoty. Weźmie się do roboty, zdrowy.